te młode małżeństwa, młode rodziny od takiej bardzo, bardzo prywatnej strony, od której nie widzi ich właściwie nikt. Ja jestem jakby zaproszona do ich takiej największej intymności, krople ludzkiego mleka i badamy jego skład, to cały czas odkrywamy tak naprawdę nowe rzeczy, które tam są. To, co ja teraz mam zrobić z tym dzieckiem, mówię, po prostu proszę go wziąć na ręce i przytulić tego noworodka i tutaj była konsternacja i przerażenie i pytanie, a czy pokaże mi Pani, jak to zrobić? To, co dla nas pierwotne i biologiczne, staje się odległe, niekoniecznie zrozumiałe. Pierwszy raz jakby w ogóle w historii ludzkości jakby mamy jakby taką sytuację, więc ona tak, nie wiem, antropologicznie myślę, ona jest jakby ciekawa. Jakby mi się wydawało, że te kobiety były bardzo zaskoczone jakby tym, jak to macierzyństwo wygląda. Były te przeróżne sytuacje takiego, bym powiedziała, nawet niezadowolenia. Ostatnie doniesienia mówią o tym, że można wykorzystać ludzkie mleko jako lek przeciwnowotworowy dla pacjentów onkologicznych, co już się na Zachodzie dzieje. Więc jakby on kończy ten cytat słowami "Viva kobiety", a ja bym go zakończyła "Chwała Bogu". Jestem położną, a więc opieka okołoporodowa to jest moja działka. I konkretnie w tej opiece okołoporodowej, która jest wbrew pozorom bardzo szerokim zagadnieniem, zajmuję się laktacją, zarówno naukowo i dydaktycznie, jak i praktycznie, pomagając mamom karmić ich dzieci piersią. Duży zakres tego to jest właśnie szpital, to jest oddział, tam gdzie kobiety są świeżo po porodzie, ale to też może być poradnia laktacyjna, generalnie jakby takie klimaty właśnie poradni, szpitala i tak dalej, ale również te uczelniane, gdzie staram się coś działać naukowo, gdzieś tam badać te zagadnienia, dołożyć swoją cegiełkę i też kształcić, także gdzieś tam przekazywać dalej tą wiedzę już zdobytą, żeby wyposażać. Z jednej strony jakby w ogóle mój zawód, ja czuję się niezwykle wyróżniona. Jakby pracując jako położna, to już jakby doświadczam od samego początku, od kiedy poszłam na studia i myślę, że to jest jakby wielki przywilej, bo ja mogę widzieć ludzi, rodziny, te młode małżeństwa, młode rodziny od takiej bardzo, bardzo prywatnej strony, od której nie widzi ich właściwie nikt. Ja jestem jakby zaproszona do ich takiej największej intymności, zarówno w porodzie, jak i właśnie w tych takich rzeczach bardzo takich intymnych, w sensie właśnie tej rodzinności. Więc to jest, ja czuję się naprawdę wyróżniona, wiem, że to jest przywilej, wiem, że oni mi ufają, więc też jakby staram się nie zawieść tego zaufania. No i oczywiście dać im to, czego oni w tym momencie potrzebują, więc to wymaga jakby takiej wiedzy też specjalistycznej i umiejętności oczywiście w sensie tych wszystkich, powiedzmy, skilli medycznych, też opartych o EBM, więc o fakty naukowe, ale też bardzo dużo umiejętności miękkich, czyli jakby takiej gdzieś tam empatii, szeroko pojętej i tak dalej, jakby tych umiejętności komunikacyjnych. Ja myślę, że w ogóle dzisiaj jakby młode mamy, młodzi rodzice, no bo wiadomo, to jest zawsze też tandem w sensie tego małżeństwa, to jest też jakaś nowa sytuacja, szczególnie jeżeli to jest pierwsze dziecko, to jakby to jest małżeństwo, które się z tym styka. Myślę, że w ogóle ludzie dzisiaj mają trudność w wejściu jakby w tą rolę rodziców i myślę, że jakby ten pęd życia, w którym żyjemy, że w dużych miastach, cyfryzacja, rozwój technologii i tak dalej sprawia, że to, co dla nas pierwotne i biologiczne, staje się odległe, niekoniecznie zrozumiałe. Także nawet myślę, jakby zaryzykowałabym takie stwierdzenie, że instynkt macierzyński, instynkt rodzicielski to trochę dzisiaj są towary deficytowe, że młodym mamom trudno jest jakby podejść do tematu porodu, przeżyć ten poród, czy później zająć się jakby opieką nad tym niemowlęciem. I jakby w swojej pracy wielokrotnie widziałam kobiety, które są przebojowe, które osiągają sukcesy zawodowe, które mają skończone studia, znają kilka języków obcych i tak dalej, ale w zetknięciu jakby z opieką nad właśnie nowonarodzonym dzieckiem, one są przerażone, więc jakby gdzieś nawet słyszałam jakby takie pytania do mnie, że jakby to, co ja teraz mam zrobić z tym dzieckiem, mówię, po prostu proszę go wziąć na ręce i przytulić tego noworodka i tutaj była konsternacja i przerażenie i pytanie, a czy pokaże mi Pani, jak to zrobić? Więc widać, że to, że my dzisiaj właśnie no już nie żyjemy w tych rodzinach wielopokoleniowych, to faktycznie ta styczność jakby z tą fizjologią tego porodu, tego pojawienia się tego noworodka, tego małego człowieka, to faktycznie jest dla nas potężną zmianą. I także
No to jest taka duża rzecz. Myślę też, że w ogóle ten nawet taki, z tej mojej bardziej działki, jakby ten widok tej matki karmiącej, który kiedyś był bardzo naturalny, dzisiaj on budzi bardzo często konsternację u nas, więc to, co dla nas jako dla ssaków powinno być normalne i naturalne i wyssane z mlekiem matki, jest dla nas dzisiaj bardzo odległe, więc to jest, myślę, jakby dodatkowe wyzwanie, nawet jakby dla mnie, nawet to, że jakby istnieje taki zawód jak mój, czyli ten doradca laktacyjny, jakby też jest znakiem naszych czasów, że właśnie jakby ta bliskość z tym dzieckiem już nie jest tak naturalna, nie jest tak oczywista dla nas, nie? Że my musimy się tego uczyć, mimo tego, że jesteśmy ssakami teoretycznie, nie? Pewien jakby postęp technologiczny równolegle jakby z tym, że my się oddzielamy od jakby takiego trochę codziennego życia. Właśnie oderwanie od tego życia w tych rodzinach wielopokoleniowych, gdzie jakby naturalnie widzieliśmy na przykład jakby to, że pojawiało się nowe życie. Widzieliśmy, nie wiem, dzieci na przykład, nie wiem, kuzynki i tak dalej, czy starszego rodzeństwa. My dzisiaj jakby często pierwszy raz, kiedy bierzemy nasze własne nowonarodzone dziecko na ręce, to jest w ogóle pierwszy raz, kiedy my trzymamy jakby tak malutkie dziecko na rękach. To jakby, myślę, że pierwszy raz jakby w ogóle w historii ludzkości jakby mamy jakby taką sytuację, więc ona tak, nie wiem, antropologicznie myślę, ona jest jakby ciekawa. Myślę, że nawet gdzieś zdarzało nam się nawet w internecie natrafić na to, że któraś z naszych pacjentek, którą jakby ja znam z oddziału, gdzieś wrzucała właśnie takie treści, to jest moje ciało, tam, nie wiem, na drugi dzień po cięciu cesarskim, czy coś takiego. Myślę, że oczywiście to jest jakby znak naszych czasów, to jakby można jakby różnie na to patrzeć. Faktycznie masz rację, że przychodzi gdzieś ta myśl, pojawia się taka myśl. Czy to nie jest właśnie ten moment, który chciałoby się tak właśnie intymnie przeżywać? On się rodzi w mojej głowie, ale chwilę później łapię się na tym, że ja też bardzo łatwo temu ulegam. Że na przykład mam teraz małe dziecko w domu, które karmię piersią sama. I łapię się na tym, że scrolluję na przykład Instagram, nie? Podczas kiedy tak naprawdę mogłabym jakby być tu i teraz, więc widzę sama za chwilę, że u mnie samej to jakby rodzi pewne przebodźcowanie za chwilę, nie? Zamiast jakby poświęcić ten moment na taką celebrację, bo wiem, że za chwilę tego momentu już nie będzie, to są tylko chwile, to ja gdzieś tam się rozpraszam na to, nie? Więc myślę, że to jest po prostu gdzieś wpisane w nasze społeczeństwo i myślę, że ten Instagram nie jest zły, nie? Myślę, że on rodzi bardzo dużo fajnych inspiracji, czy TikTok, czy Facebook, czy cokolwiek. Myślę, że to jest dobre. Pytanie, jak tego używamy. Znaczy na przykład szpital, w którym ja pracowałam przez długi czas, to był faktycznie szpital, który bardzo dużo gromadził jakby gdzieś takich kobiet, które na przykład taką naszą typową pacjentką była kobieta, która właśnie jest te plus minus 40 lat i nierzadko jakby to też były ciąże z in vitro. Więc jakby wydawałoby się, w mojej ocenie, jakby wydawałoby się, że to są kobiety, które jakby one bardzo świadomie chciały mieć to dziecko. Jakby umówmy się, mniej więcej każdy z nas wie, z czym się wiąże procedura in vitro, że to jest dużo starania, no i dużo też po prostu nakładu finansowego, więc jakby zdecydowanie trzeba chcieć mieć to dziecko, prawda? A w momencie, kiedy te dzieci już były na świecie, jakby krótko po porodzie, jakby mi się wydawało, że te kobiety były bardzo zaskoczone jakby tym, jak to macierzyństwo wygląda. I było bardzo dużo, oczywiście jakby gdzieś tam my jako personel medyczny też staraliśmy się być tym wsparciem jakby cały czas i jakby służyć tą radą taką profesjonalną też, czy psychologiczną, zawsze psycholog był też na oddziale i tak dalej, a mimo to jakby były te przeróżne sytuacje takiego, bym powiedziała, nawet niezadowolenia jakby z faktu tego, że jakby jest ten drugi mały człowiek, który jakby wymaga dużo i jakby w takim też właśnie trudności nawet w odczytywaniu jakby tych sygnałów, ponieważ pierwszy raz mam do czynienia jakby z kimś, kto jest troszeczkę takim małym kosmitą, nie do końca jeszcze znamy jego instrukcję obsługi, łącznie z jakimiś takimi już skrajnymi sytuacjami, gdzie jedna jakby z naszych pacjentek o 2:00 w nocy zadzwoniła do męża, żeby ją odebrał ze szpitala, bo chce się wyspać. Więc tak, jakby mając zdrowe dziecko, potem jakby przyjechali po to dziecko, ale jakby to już jest taka skrajność oczywiście, ale jakby to pokazuje chyba, jak bardzo my dzisiaj właśnie jesteśmy, chciałoby się powiedzieć odrealnieni w kontekście tego, że my przecież sami kiedyś też byliśmy tymi noworodkami. To jakby dalej jest mały człowiek, nie? Więc to się obserwuje faktycznie jako takie interesujące zjawisko
socjologiczne chyba i jestem sama ciekawa, gdzie nas to doprowadzi też za kilka lat. Częścią mojej pracy jest też praca na uczelni. To jest praca jak zwykle dydaktyczno-naukowa, czyli prowadzenie badań naukowych właśnie w zakresie laktacji. I laktacja jest taką interesującą działką, dosyć wąską działką jakby położnictwa, ginekologii, bo tak naprawdę ostatnie 50 lat to był taki jakby intensywny rozwój tej dziedziny. Wcześniej tak naprawdę to jakby nasza wiedza na ten temat była bardzo krojona, może nawet znikoma, więc jakby tutaj jakby jest takie małe pole, które faktycznie jest takim dużym polem do eksploracji, ponieważ tak naprawdę cały czas jakby na przykład jak bierzemy pod to szkiełko mikroskopowe nawet krople ludzkiego mleka i badamy jego skład, to cały czas odkrywamy tak naprawdę nowe rzeczy, które tam są. I tak naprawdę lista tych składników jest niezwykle długa i tak naprawdę cały czas właśnie dochodzimy do jakichś niesamowitych nowych wniosków. Na przykład ostatnie doniesienia mówią o tym, że można wykorzystać ludzkie mleko jako lek przeciwnowotworowy dla pacjentów onkologicznych, co już się na Zachodzie dzieje. Wiesz, że kobiety sprzedają nawet swoje mleko i pacjenci onkologicznie je kupują jako jakby formę terapii. Więc jest to bardzo ciekawe i nawet jest taki bardzo słynny cytat pewnego profesora, który powiedział, że 2 półkule wybitnego naukowca w laboratorium nie są w stanie stworzyć tego, co tworzą 2 kobiece piersi, ale my wiemy, kto stworzył te 2 kobiece piersi. Więc jakby on kończy ten cytat słowami "Viva kobiety", a ja bym go zakończyła "Chwała Bogu". Ja dorastałam w domu, w którym ta Ewangelia była. Myślę, że to jest fantastyczna rzecz i każdemu bym życzyła, żeby dorastał właśnie w domu, w którym imię Jezus jest obecne. Więc to było super. Więc ja dorastałam miałam dziecięcą wiarę, bardzo prostą, może nawet miejscami naiwną, ale ona wystarczała jakby na ten czas dziecięcy, więc jakby jak najbardziej kochałam Boga w okresie mojego dzieciństwa. Później w takich latach nastoletnich zobaczyłam, że czegoś mi brakuje, że ta dziecięca wiara, która na tamten czas wystarczała do tego, żeby na wezwanie pastora w wieku 9 lat wyjść na scenę i powiedzieć tak, idę za Jezusem. W wieku lat 16 to już było trochę za mało. Więc stwierdziłam, że czas wziąć odpowiedzialność za swoje życie i zaczęłam u źródła. Zaczęłam czytać Ewangelię w taki sposób, żeby naprawdę je czytać, studiować. I rozumiałam to, co czytam, ale rozumiałam na poziomie jakby myśli, wydarzeń bardziej historycznych, bym powiedziała, faktów, które Ewangelie opisują, niż jakby rozumienia tego duchowo. Więc, a ponieważ stwierdziłam, że jeśli tego nie rozumiem, ciężko pójść dalej, to przez kolejne, 1,5 roku, 2 lata wałkowałam w kółko Ewangelię. Mateusz, Marek, Łukasjan, Mateusz, Marek, Łukasjan. I stwierdziłam, że po prostu musi to dotrzeć jakby do mnie. Stwierdziłam, że jakby tak nawet się modliłam dosyć odważnie. Boże, ja Ci nie odpuszczę, muszę Cię znaleźć. I faktycznie po jakimś tam czasie Bóg zaczął do mnie mówić. I Bóg mówił wtedy do mnie naprawdę bardzo dużo fajnych rzeczy, w sensie takich po prostu do mnie. Ale też otworzył moje oczy na Pismo Święte. I to się stało gdzieś dosłownie w ciągu może jednego dnia, że po prostu jakby spadły mi łuski z oczu. Ja zaczęłam po prostu duchowymi oczami, to taki trochę slang chrześcijański, ale tymi duchowymi oczami zaczęłam widzieć to, co na kartach Biblii było napisane. I zaczęłam chłonąć to jak gąbka, zaczęłam iść dalej i po prostu nie mogłam się jakby tym nasycić. To było jak taka cudowna woda, która dawała właśnie takie orzeźwienie. I tak gdzieś tam zrodziła się właśnie taka miłość do Bożego Słowa, która gdzieś później owocowała jakimiś studiami biblijnymi, które prowadziłam, rozważaniami w formie takich grup biblijnych, czy pójściem na Akademię Homiletyczną też. Więc moje świadectwo i moje zetknięcie z Ewangelią może nie jest takie fenomenalne, jak to niektórzy opisują, że gdzieś tam zaliczyli jako jakiś duży dół potem, żeby się wybić, ale myślę, że na pewno jest takim przykładem, że jak zaczynamy czytać Biblię, to nie trzeba się zniechęcać do tego na początku, tylko po prostu warto szukać, warto iść dalej, a Bóg się po prostu daje nam odnaleźć wtedy. Jakby kluczem gdzieś tutaj do tego jest, przynajmniej na pewno u mnie było jakby budowanie to w formie takiej relacji, która gdzieś jakby wymaga tego czasu. To było takie intencjonalne szukanie czasu z Bogiem. Nawet jeśli wyjątkowo nie miałam na to siły ani chęci w tym momencie, to takie intencjonalne siadanie, czy do Biblii, czy po prostu do modlitwy, było jakby tym, co budowało gdzieś jakby tą relację i
i dawało później fajne owoce. I nawet kiedy często było tak, że gdzieś byłam bardzo zajęta jakimiś po prostu rzeczami, które się działy w życiu, kiedy się na przykład i studiuje jednocześnie i pracuje. Więc czasami ciężko jest po prostu gdzieś tam usiąść i wyodrębnić taki czas. Ja znalazłam na to taki sposób, że zaczęłam biegać z Bogiem. To znaczy, kiedy biegałam, to zaczęłam się modlić. I na początku może szło nieco opornie, ale z czasem odkryłam, że to jest nasz wspaniały czas, kiedy jakby jestem tylko ja i on. Więc w ten sposób przebiegam z Bogiem po prostu, nie wiem, dziesiątki czy setki kilometrów, kilka maratonów i tak dalej. Więc i to był naprawdę nasz piękny czas, łącznie z tym, że wielokrotnie Bóg do mnie mówił rewolucyjne rzeczy właśnie w czasie tego biegania. Więc ja przeżywam cudowne życie, cudowne rzeczy jakby w tym czasie. No i może tylko przechodnie gdzieś tam może się zastanawiali, czemu akurat biegnę i płaczę na przykład, bo Bóg, znaczy oni tego nie wiedzieli, ale no Bóg mnie wtedy bardzo dotykał, więc... Ja w ogóle też, jakby w ogóle temat, jakby ten, dlaczego ja w ogóle poszłam na to położnictwo, dlatego że myślę, że Bóg po prostu gdzieś wkładał to od początków gdzieś tam w moje serce i na pewnym etapie, kiedy szukałam gdzieś jakby takiej tego, co powinnam robić w życiu, to też były takie właśnie, słyszałam cały czas w kościele taki troszeczkę może wytarty, nieco slogan, że Bóg ma wspaniały plan dla twojego życia. I ja się zastanawiałam, co w takim razie jest tym moim planem. Czy ja jestem jakby do czegoś powołana, jeśli tak, co to jest? I przyszedł taki moment, to już było parę lat po maturze, kiedy po prostu w poczekalni u dentysty przeczytałam wywiad z położoną podróżniczką i to był jak po prostu jakby puzzle, który jakby kliknął gdzieś tam w swoje miejsce w tej układance i Bóg mi jakby pokazał, że tak naprawdę gdzieś ten temat położnictwa był we mnie, wkładał mi go tak naprawdę od po prostu gdzieś maleńkich lat. I z biegiem studiów, więc jeszcze jakby tego samego roku złożyłam papiery właśnie na studia położnicze, na Uniwersytet Medyczny. Natomiast w ciągu tych studenckich lat też Bóg przypominał mi, że od zawsze tak naprawdę interesował mnie temat adopcji. I w czasie właśnie tych studiów gdzieś te dwa tematy zaczęły się łączyć, jakby doszło do, powiedzmy, jakiejś takiej fuzji tych dwóch tematów, które paradoksalnie, znaczy wydawałoby się, że to są zgoła zupełnie różne tematy, jakby położnictwa, porodów i tak dalej oraz właśnie adopcji, wspierania na przykład właśnie opieki nad osieroconymi dziećmi i tak dalej. I to dało taki owoc, który właśnie pokazał się pod postacią jakby takiego mojego zainteresowania karmienia piersią dzieci adoptowanych. Czyli tego, że kobieta, która nigdy nie była w ciąży, może karmić swoje dziecko po prostu piersią. I faktycznie też gdzieś przeprowadziłam takie badania naukowe na ten temat i zaczęłam po prostu wspierać środowisko adopcyjne i oferować im to, co my dzisiaj wiemy z tej działki położnictwa, żeby jakby aplikować to do właśnie rodzin, do na przykład rodzin adopcyjnych po to, żeby im ułatwić jakby budowanie tej więzi, która nie jest oczywista, prawda? No bo jakby to jest troszeczkę jak taka obca tkanka, to troszeczkę tak może przedmiotowo zabrzmi, ale to dziecko jest swego rodzaju taką obcą tkanką w tej rodzinie. Więc kiedy my patrzymy na te mechanizmy, w które wyposażył nas Bóg, czyli właśnie Bóg stworzył nasze ciała, Bóg jakby jest autorem tej symfonii hormonalnej, która się odbywa w ciele kobiety w czasie ciąży, w czasie porodu, w czasie laktacji, my możemy część z tych mechanizmów się zainspirować i jakby przełożyć je właśnie do środowiska adopcyjnego. A myślę, że to jest ważna rzecz, bo to jest to, co Bóg nazywa prawdziwą pobożnością w liście Jakuba, kiedy Jakub w swoim liście mówi o tym, co jest czystą, nieskalaną pobożnością, to jest właśnie troska o sieroty i wdowy, czyli właśnie o te samotne matki, ale też właśnie dzieci, które jakby nie mają rodziców. I to są te grupy, za którymi myślę, Bóg się bardzo dzisiaj wstawia. Więc to jest swego rodzaju moja misja, po to, żeby właśnie wykorzystywać to, co Bóg też mi dał, czyli te skille medyczne, to całe zaplecze, umiejętności i wiedzy, ale aplikować to jakby u tych grup, które są właśnie takie najbardziej bezbronne, najbardziej, chciałoby się z angielska powiedzieć vulnerable. Chyba nie ma takiego polskiego odpowiednika. Myślę, że dzisiaj środowiska medyczne są bardzo mocno zateizowane, że to są bardzo często ludzie, którzy bardzo mocno opierają się jakby na faktach naukowych, na tym, co widzą,
ale bardzo często i wydaje mi się, że można w tym też jakby pominąć ten aspekt właśnie tego, kto tak naprawdę nam to objawia. I jest taki fajny cytat z Księgi Jeremiasza. Wołaj do mnie, a odpowiem ci rzeczy niezbadane. I wydaje mi się, że właśnie jakby bardzo często mijamy się z tym, kto tak naprawdę nam objawia to, co potem my też możemy dawać. Że to Bóg jest tym objawicielem tajemnic. Więc myślę, że to są bardzo często no niestety chyba ta nadzieja też jest takim właśnie czymś deficytowym, jakby w tym środowisku medyczno-szpitalnym. Jakby nauka nauką, to czego ja się nauczyłam, czytając suche książki, suche podręczniki medyczne, które też bardzo często pokazywały mi Boga w tym wszystkim, to też jest ciekawe, ale myślę, że najfajniejsze rzeczy, i to, co ja wnoszę, na przykład to, co ja już wniosłam, chociaż jestem zupełnie gdzieś na początku tej mojej, powiedzmy, drogi naukowej, kariery naukowej, niech tak będzie, ale wierzę, że jeszcze coś tam uda mi się zdziałać, ale to, co już wniosłam, to jest wszystko, co objawił mi Bóg i to, co Bóg włożył w moje serce. To, co ja jestem w stanie dawać moim pacjentkom, to tylko dlatego, że wcześniej Bóg pierwszy jakby włożył coś do mojego serca. Więc myślę, że moglibyśmy jakby zdziałać o wiele więcej i o wiele więcej wspaniałych odkryć jakby gdzieś wnieść, gdybyśmy tak naprawdę polegali na tym, który jest autorem naszych ciał. Bo my tak naprawdę przecież to, co odkrywamy, to było pierwotnie po prostu zaprojektowane.